Karate dla seniorów. Czy warto trenować w późnym wieku? Kiedy myślimy o karate, często przed oczami staje nam obraz dynamicznych ruchów młodych adeptów w białych kimonach, którzy z ogromnym zaangażowaniem wykonują kopnięcia, ciosy i skomplikowane układy. Jednak coraz częściej można spotkać na sali treningowej osoby, które dawno przekroczyły 60. rok życia, a nawet 70. Dla wielu ludzi może być to zaskoczeniem, a czasem i powodem do pytań. Czy karate jest odpowiednie w późnym wieku? Czy to nie za duże obciążenie dla organizmu? A może wręcz przeciwnie, to właśnie wtedy warto odkryć tę sztukę walki, aby zadbać o swoje ciało, umysł i samopoczucie. Zacznijmy od tego, że starzenie się organizmu nie musi oznaczać rezygnacji z aktywności fizycznej, a wręcz przeciwnie, ruch w dojrzałym wieku staje się kluczowy dla zachowania sprawności, zdrowia i dobrej jakości życia. Karate, wbrew stereotypom, nie jest tylko sportem nastawionym na rywalizację i widowiskowe walki. To przede wszystkim droga do, jak podkreśla sama nazwa Karate Do, która oznacza drogę pustej ręki. W tej filozofii nie chodzi jedynie o ciosy i kopnięcia, ale o samodoskonalenie, harmonię ciała i ducha oraz szukanie równowagi. Właśnie te aspekty sprawiają, że karate może stać się niezwykle wartościową aktywnością także dla seniorów. Wielu starszych ludzi zmaga się z ograniczeniami ruchowymi, bólami stawów czy spadkiem kondycji. Na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że dynamiczne ruchy karate tylko pogorszą sytuację. Jednak prawda jest taka, że dobrze prowadzone treningi, dostosowane do wieku i możliwości uczestników, mogą zdziałać cuda. Regularne ćwiczenia poprawiają elastyczność mięśni i stawów, wzmacniają układ krążenia, stabilizują postawę ciała i równowagę, co w podeszłym wieku ma ogromne znaczenie, zwłaszcza w profilaktyce upadków. Każdy, kto choć raz widział seniorów wykonujących spokojne, płynne techniki karate, mógł zauważyć, jak bardzo różni się to od wizerunku agresywnej walki. Trening dla starszych osób ma charakter bardziej medytacyjny, przypominający czasem gimnastykę wschodnią, gdzie ruch łączy się z oddechem i koncentracją. Nie można też pominąć psychologicznego wymiaru karate. Wiek dojrzały często niesie ze sobą samotność, utratę bliskich, poczucie wycofania z życia zawodowego i społecznego. Dołączenie do grupy trenujących seniorów daje poczucie przynależności, tworzy nowe więzi i buduje wspólnotę. Karate staje się nie tylko sposobem na poprawę kondycji, ale też na odbudowanie wiary w siebie, przełamywanie barier i udowadnianie, że na naukę nigdy nie jest za późno. Wiele osób w starszym wieku doświadcza satysfakcji z faktu, że opanowują nowe umiejętności, których wcześniej nie mieli okazji poznać. To sprawia, że rośnie poczucie sprawczości i pewności siebie. Warto podkreślić, że karate to sztuka walki, która w swojej filozofii kładzie ogromny nacisk na szacunek, zarówno do nauczyciela, partnera treningowego, jak i samego siebie. Seniorzy często doceniają ten wymiar etyczny i duchowy. Trening nie sprowadza się do zwykłej aktywności fizycznej, ale staje się swoistą praktyką życiową. To nauka cierpliwości, wytrwałości i pokory wobec własnych ograniczeń. W czasach, gdy tempo życia wydaje się nieustannie przyspieszać, karate daje możliwość zatrzymania się, skupienia na chwili obecnej i znalezienia spokoju. Nie bez znaczenia jest też fakt, że karate angażuje cały organizm. Ćwiczenia wymagają koordynacji ruchowej, co pobudza pracę mózgu i wspiera pamięć. Badania potwierdzają, że aktywność fizyczna połączona z koncentracją i nauką nowych sekwencji ruchowych działa jak naturalna profilaktyka chorób neurodegeneracyjnych, takich jak Alzheimer. Seniorzy, którzy regularnie trenują karate, nie tylko wzmacniają ciało, ale też ćwiczą umysł, co czyni tę aktywność wyjątkową w porównaniu z innymi formami ruchu. Często pojawia się pytanie o bezpieczeństwo. Oczywiście każdy trening powinien być prowadzony z uwzględnieniem możliwości uczestników. W wielu klubach istnieją specjalne grupy dla początkujących seniorów, gdzie tempo jest spokojniejsze, a techniki dostosowane do potrzeb. Zajęcia zaczynają się od rozgrzewki i ćwiczeń oddechowych, które przygotowują ciało do dalszej pracy. Dopiero później przechodzi się do prostych układów i powtarzalnych sekwencji, które nie niosą ryzyka kontuzji.
Sparingi, czyli walki, w przypadku seniorów są rzadkością i wcale nie stanowią obowiązkowego elementu. Treningi opierają się głównie na kata, czyli formach, w których uczestnik sam wykonuje określone sekwencje ruchów. To daje ogromną satysfakcję, a jednocześnie pozwala unikać nadmiernych obciążeń. Karate w późnym wieku przynosi także wymierne korzyści zdrowotne. Regularne ćwiczenia obniżają ciśnienie krwi, poprawiają wydolność płuc, regulują poziom cukru i cholesterolu, a także wspierają metabolizm. W dobie rosnącej liczby osób zmagających się z chorobami cywilizacyjnymi, takimi jak otyłość czy cukrzyca typu 2, aktywność fizyczna staje się jednym z najlepszych sposobów profilaktyki. Co więcej, trening karate sprzyja redukcji stresu, a jak wiadomo, przewlekłe napięcie jest jedną z głównych przyczyn problemów zdrowotnych. Wielu seniorów przyznaje, że karate daje im coś jeszcze – radość i poczucie młodości. Wchodząc na salę treningową, znów mogą poczuć się jak uczniowie, którzy uczą się nowych rzeczy. Każdy mały postęp, każdy zapamiętany układ czy poprawnie wykonana technika staje się źródłem dumy. Ta motywacja przekłada się na codzienne życie. Łatwiej wstać z kanapy, chętniej wychodzi się z domu, a to z kolei sprawia, że życie staje się bogatsze i pełniejsze. Oczywiście, decyzja o rozpoczęciu treningów karate w późnym wieku powinna być przemyślana i najlepiej skonsultowana z lekarzem. Warto upewnić się, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych, zwłaszcza w przypadku problemów kardiologicznych czy poważnych schorzeń stawów. Jednak w większości przypadków umiarkowana aktywność fizyczna, jaką proponuje karate, jest wręcz zalecana. Kluczem jest rozsądek i wybór odpowiedniej szkoły, w której instruktor ma doświadczenie w pracy z seniorami i potrafi dostosować zajęcia do indywidualnych możliwości. Inspirujące są historie osób, które zaczęły trenować karate dopiero na emeryturze, a po kilku latach zdobyły nawet stopnie uczniowskie czy mistrzowskie. Te opowieści pokazują, że ograniczenia tkwią często bardziej w naszej głowie niż w ciele. Wielu seniorów podkreśla, że to właśnie dzięki karate czują się młodsi, sprawniejsi i bardziej spełnieni niż ich rówieśnicy, którzy zrezygnowali z aktywności. Karate uczy, że nigdy nie jest za późno, aby postawić przed sobą nowe wyzwania i je realizować. Nie sposób też pominąć aspektu kulturowego. Karate to nie tylko ruch, ale także poznawanie tradycji i filozofii wschodu. Seniorzy, którzy rozpoczynają swoją przygodę z tą sztuką, często z zainteresowaniem zgłębiają japońskie pojęcia, zwyczaje czy zasady etykiety dojo. To sprawia, że trening staje się nie tylko ćwiczeniem fizycznym, ale i podróżą intelektualną oraz duchową. Warto też wspomnieć o indywidualnym wymiarze karate. To sztuka walki, w której każdy może znaleźć coś dla siebie. Dla jednych będzie to poprawa kondycji, dla innych rozwój duchowy, jeszcze dla innych sposób na walkę z samotnością. Seniorzy często podkreślają, że karate uczy ich większej uważności, pomaga skupić się na oddechu i własnym ciele, co sprzyja osiąganiu wewnętrznej harmonii. Kiedy więc pytamy, czy warto trenować karate w późnym wieku, odpowiedź brzmi zdecydowanie tak. Nie chodzi o to, aby rywalizować z młodszymi, wykonywać widowiskowe akrobacje czy brać udział w zawodach. Chodzi o to, aby czerpać radość z ruchu, pielęgnować zdrowie i budować poczucie własnej wartości. Karate jest drogą, która może towarzyszyć człowiekowi przez całe życie, niezależnie od wieku. Seniorzy na sali treningowej stają się żywym dowodem na to, że aktywność nie zna granic wiekowych. Ich obecność inspiruje młodszych adeptów i pokazuje, że prawdziwa siła tkwi nie tylko w mięśniach, ale i w sercu oraz determinacji. To piękny obraz pokoleń, które uczą się od siebie nawzajem. Młodzi patrzą z podziwem na wytrwałość starszych, a starsi czerpią energię z entuzjazmu młodszych. Karate w późnym wieku jest więc czymś więcej niż sportem. To sposób na życie, który łączy zdrowie, rozwój osobisty i radość. Daje szansę na nowe początki i na to, aby każdy dzień był pełen energii, harmonii i poczucia sensu. Niezależnie od tego, czy ktoś ma 60, 70 czy nawet 80 lat, drzwi dojo są otwarte, a droga karate czeka na każdego, kto odważy się postawić pierwszy krok. A jak wy myślicie, czy karate w późniejszym wieku to dobry pomysł,
czy raczej wyzwanie ponad siły? Napiszcie koniecznie swoje przemyślenia w komentarzu pod filmem. Chętnie je przeczytam i podyskutuję z wami. Jeśli materiał był dla was ciekawy, zostawcie proszę łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków i zajrzyjcie do innych filmów. Tam czeka na was jeszcze więcej inspiracji. Dziękuję, że jesteście i do zobaczenia.